Na początek krótko o Senetiku. Chcę wierzyć w to, że jeżeli tutaj z nami jesteście, to Senetik znacie, a przynajmniej kojarzycie. Dla tych, którzy nie, no to bardzo krótka informacja o nas. Jesteśmy firmą z Polski z głównym siedzibą w Katowicach, natomiast działamy na całym świecie. Głównie skupiamy się oczywiście na Europie, natomiast mamy też oddziały poza Europą i tam też prowadzimy sprzedaż do naszych klientów. Stąd też ponad 27 oddziałów, obsługujemy klientów z ponad 160 krajów, no a tych klientów mamy też trochę. No, główną taką naszą faktycznie działalnością są rozwiązania sieciowe i to jest taki powiedzmy core business naszego działania. Oprócz tego to są serwery, to są macierze, to są peryferia, bardzo duże portfolio dysków, monitorów, to też jest coś, czym się zajmujemy. No i druga taka mocna noga, na której stoimy, to są rozwiązania Microsoftu cloudowe. Tutaj jesteśmy chyba na dzień dzisiejszy największym partnerem Microsoftu w sektorze SMB, jeżeli chodzi o dostarczanie rozwiązań Microsoft 365. I tym zajmuje się no, tak jakby wydzielony departament w naszej organizacji. Jeżeli chodzi o samego Huawei'a, no firma troszkę większa od nas. My mamy około 200 pracowników, oni mają ponad 200 000 pracowników. Są dostępni na całym świecie. No, obroty są przeogromne, bo to jest prawie 100 miliardów dolarów. Natomiast to, co myślę, że ważne i fajne, to bardzo dużo inwestują w rozwój, co widać po produktach, które udostępniają. Ponad 20% przychodów inwestują w rozwój. No taka ciekawostka, my mieliśmy szansę odwiedzić ich centra rozwojowe w Chinach. Zaprosili nas na taką wycieczkę po ich siedzibie i centrach rozwojowych. No to w Shenzhen na południu Chin mają takie ogromne centrum rozwojowe na ponad 20 000 pracowników, gdzie w zasadzie odbudowali tam całą Europę, bo mają wielu europejskich pracowników. Także widać, że bardzo mocno w to inwestują. No, my to też widzimy po produktach, tak, które testujemy, szczególnie Mateusz. Ja je oglądam, mówię, że są ładne. Mateusz sprawdza i mówi, że działają. Także widać, że ta inwestycja naprawdę się opłaca, idzie to w całkiem fajnym kierunku. No i w Europie też są mocno widoczni. Mają wiele biur, główna siedziba jest w Niemczech, natomiast tutaj krótko Państwu udostępniłem listę, gdybyście chcieli zobaczyć, w których krajach, które departamenty mają po swojej stronie. Natomiast jeżeli chodzi już o same produkty, no to myślę, że to jest fajne i ważne, że w zasadzie jako jedyny przedstawiciel producentów spoza Stanów Zjednoczonych znajduje się w kwadrancie Gartnera. Ci z Państwa, którzy przeglądają różnego rodzaju analizy, porównania produktowe, pewnie znają Gartnera. To jest chyba największa na dzień dzisiejszy organizacja, która porównuje i w jakiś sposób ocenia produkty w różnych kategoriach. W tym elemencie sieciowym Huawei jest już w tym kwadrancie liderów i cały czas rośnie, bo to też warto podkreślić, że on w zasadzie z roku na rok przeskakuje do kolejnych segmentów, co pokazuje, że bardzo mocno inwestują właśnie w rozwój, ich produkty są coraz lepsze. No teraz są już wśród tych najlepszych. No i takie też produkty będziemy chcieli Państwu dzisiaj pokazać i zaprezentować. Natomiast sieciówka to nie jedyna gałąź, w której są dobrzy. Takim drugim elementem, w którym się chwalą i myślę, że wielu z Państwa może nawet ich kojarzyć bardziej z tego rozwiązania, to są macierze. To są macierze, gdzie w zasadzie już od lat Huawei jest jednym z liderów, ma jedne z najlepszych macierzy. W tym roku właśnie oprócz tych takich dużych rozwiązań enterprise'owych wypuścili te rozwiązania dla rynku małych, średnich przedsiębiorstw, które są dużo bardziej przystępne cenowo, także jeżeli też myślicie o macierzach, to myślę, że warto je rozważyć. Tym bardziej, że to są chyba jako jedyne albo jedne z niewielu macierzy na rynku, które są all flash, czyli no naprawdę działają na bardzo szybkich dyskach. Tutaj nie wiem, czy Mateusz chciałbyś coś ewentualnie o tych macierzach dodać z takiego bardziej technicznego punktu widzenia, jeżeli chodzi o ich przewagi nad konkurencją. Dosłownie w trzech zdaniach. No najważniejsze to, co wspomniałeś, czyli to, że faktycznie oni poszli całkowicie technologię all flash, czyli już zrezygnowali całkowicie z dysków mechanicznych, czyli pracują na dyskach dyskach flashowych. Co oczywiście przekłada się na szybkość pracy na badze danych, odzyskiwania danych, backupów i tak dalej. I te różnice są znaczne. Tak patrząc po testach, no to różnica jest odzyskiwanie, nie wiem, tam terowej maszyny jest kwestia kilku godzin do całej dniówki na przykład na dysku mechanicznym, więc są szybkie, no i przede wszystkim cenowo porównywalne z innymi rozwiązaniami, które są mechaniczne, czyli płacimy za de facto lepszą technologię
pod zbliżoną cenę do tego, co oferują inni producenci. Dokładnie tak. Fajnie, dzięki Mateusz. Dobrze, natomiast to, o czym dzisiaj chcemy mówić, to przede wszystkim właśnie rozwiązania sieciowe. Tutaj mówimy głównie o switchach i na tym się skupimy. No, kilka elementów, na które zakładam, zwracają Państwo szczególną uwagę, kiedy wybieracie switcha do swojej firmy bądź do jednego z Waszych klientów, jeżeli są wśród nami również resellerzy. No, na pewno pierwsza rzecz to wielkość przełącznika, czyli jakaś ilość portów, czy te porty mają być PoE, czy też nie mają być PoE. Czy uplinki mają być gigowe, 10-gigabitowe, czy to mają być skrytki, czy światłowody. No i też jakby wielkość tego switcha poprzez zarządzanie, tak? Czy być niezarządzalny, czy wystarczy zarządzalny przez web i one chyba są najbardziej popularne, czyli warstwy drugiej, czy w pełni zarządzalne warstwy trzeciej, czy też tej warstwy 2+, która też bardzo często na rynku występuje i które właśnie ma Huawei. No i też, czy to mają być urządzenia takie bardziej desktopowe, czyli niewielkie, czy już przy instalacji do szafy rakowej. W zasadzie wszystkie te produkty Huawei ma w swoim portfolio, więc będziemy sobie krótko po nich przechodzili, żebyście Państwo zobaczyli, w jakim segmencie, które rozwiązania są, w jaki sposób łatwo je sobie zidentyfikować, żeby później sprawdzić ich cenę, dostępność, no i czy w ogóle są OK dla Waszej sieci. Krótko identyfikując, czym one się różnią. Oczywiście te niezarządzalne to są najprostsze urządzenia, gdzie po prostu podłączamy końcówki do switcha i w zasadzie wszystko działa. Najlepsze rozwiązanie do tych najmniejszych biur, gdzie mamy dosłownie kilka urządzeń, no to na pewno to będzie ta seria, która będzie Państwa najbardziej interesowała. Później wersja ta środkowa, która już pozwala na zarządzanie przez web. No i to jest chyba ta najpopularniejsza seria, która pozwala na łatwe zarządzanie naszym środowiskiem w zasadzie z dowolnego miejsca w naszej sieci. No i przy tych dużo większych instalacjach już rozwiązania warstwy 2+, czy rozwiązania warstwy trzeciej, które pozwalają nam już na dużo bardziej zaawansowane i zarządzalne środowiska. To, co też istotne, tutaj Mateusz, dobrze jakbyś mnie poprawił, bo nie jestem pewny, zarówno te rozwiązania warstwy 2 i warstwy 2+, one są stakowane. Tylko te trzecie. Tylko te trzecie. Ogólnie seria S310 są stakowalne. To jest de facto nowość w ogóle w funkcjonalności, bo soft, który to umożliwia, wyszedł dopiero kilka dni temu, ale już sprawdziliśmy, działa, da się tym zarządzać, jest to dość proste do wdrożenia. Więc pozostałe na razie tej opcji nie mają. Okej, dobra, no to teraz właśnie tak, krótko o tych seriach, o czym powiedział Mateusz. Ta seria przełączników niezarządzalnych, ona właśnie ma nazwę, zaczyna się jakby od S110, później mamy bardzo łatwe rozróżnienie, czyli IULU portowe, później mamy informacje o tym, czy te porty mają PoE, czy też nie mają PoE. Te z PoE mają literkę P, co też łatwo nam pozwala rozróżnić te rozwiązania. Później mamy właśnie te rozwiązania warstwy drugiej, czyli one zaczynają się od S220, no i warstwy 2+, zaczynają się od S310 i to wydaje nam się, że chyba tam będzie to najpopularniejsza seria, ma największą funkcjonalność, jest fajnie przystępna cenowo, także gdzieś tam na pewno o tym później mam nadzieję, że będą Państwo rozmawiali o tym handlowo z naszymi handlowcami. Natomiast to są największe urządzenia, fajnie się nimi zarządza. One też mają już te uplinki 10-gigabitowe. To są te, gdzie w part numberze jest 4X. One mają bardzo fajne 220 też ma uplinki 10-gigabitowe. Może mieć uplinki 10-gigabitowe. W obu przypadkach mogą być uplinki 10-gigabitowe lub gigabitowe. Wszystko zależy od konfiguracji. S220 i S310 mogą mieć uplinki 10 giga. No to jeszcze lepiej. No i później oczywiście sam VLAN, czyli access pointy. Na dzień dzisiejszy oferujemy dwa te access pointy w tym portfolio, czyli AP362 i AP263. Jeden typowy taki plate, który najczęściej wieszamy sobie na sufitach, i ten 263, który najczęściej jest takim wallplate'em, czyli wieszamy go sobie na ścianie. Ten taki sufitowy mam nadzieję, że go widać, chyba widać. Także one są
powiem szczerze, że one bardzo ładnie wyglądają. W sensie są bardzo fajne, przyjemne, takie, no, jeżeli chcemy je instalować, no w biurze pewnie nie jest to super istotne, żeby one ładnie wyglądały. Natomiast kiedy prowadzimy taką instalację, nie wiem, w hotelu, w restauracji, czy w jakichś innych miejscach publicznych, no to one bardzo, bardzo przyjemnie wyglądają, mają bardzo fajną fakturę, no takie wydają mi się produktami premium. Może w ten No, sposób powiem. tak mówimy, że jak spadnie, to zabije. Ogólnie rzecz biorąc widać, że jest bardzo solidnie zrobione. One są stosunkowo ciężkie i widać faktycznie, że to nie jest najtańszy plastik i w środku jest ta elektronika faktycznie zrobiona bardzo porządnie. Tak, to później jakiś tam slajd o tych produktach samych będę miał, o funkcjonalnościach. Mamy pokazane testy, jak one w testach wypadają. Mateusz mówi, że dobrze, a ja mu wierzę. Dobrze, jeżeli mówimy już o tych seriach i właśnie konkretnej już specyfikacji tych urządzeń, czyli zaczniemy od tej serii S110, tak jak mówiłem, od tych najmniejszych 8-portowych. No i tej rzecz, na którą Mateusz mówił, że koniecznie muszę Państwu zwrócić uwagę, że mamy również te urządzenia 8-portowe z bardzo dużym dostępem PoE. Tam jest bodajże 124. 124 kW, tak? Czyli no, naprawdę jakby bardzo duża moc, która pozwoli nam zarządzić no, dużą ilością urządzeń, które chcemy podłączyć. No Mateusz wykonywał wiele instalacji u naszych klientów i z tego, co mówi, to jest rzadkość, że nie wiem, czy to jest też jedyne, czy jedno z niewielu takich urządzeń, które są dostępne na rynku z takim zapasem PoE, a na pewno w takiej cenie, no to chyba takich nie ma. Znaczy w porównaniu do ceny to faktycznie wyróżniają się, ale też kwestia tego, tak jak właśnie wspomniałeś, jeśli chodzi w ogóle o 8-portówki, czy takie właśnie do switche akcesowe, do zarządzania malutką, no w sensie do zapewnienia zasilania na przykład, nie wiem, pod małą instalację kamer, pod jakąś tam końcówkę zapewnienia zasilania pod jakąś tam małą grupę access pointów, czy na przykład, nie wiem, pod przeszafach dystrybucyjnych, gdzie potrzebujemy po prostu dołożyć PoE, no to cenowo to się bardzo opłaca, a przy okazji no ponad 120 watów budżetu mocy, no zapewnia nam możliwość podpięcia większej ilości urządzeń. To nie jest 60 watów, że mamy 8 portów, 3 możemy wykorzystać, czy tam 4 maksymalnie przy 15 watach za konsumpcji, tylko faktycznie możemy podłączyć cięższy sprzęt, czyli nawet kamery PTZ, większe access pointy, telefonie już z taką bardzo zaawansowaną, z dużymi wyświetlaczami. Zapas mocy jest i to faktycznie działa. Tak jak to sobie sprawdzaliśmy, więc te 30 watów, czyli ten PoE Plus możemy, bo wszystkie przełączniki obsługują PoE Plus, więc jest i zapas mocy i jest też możliwość tej mocy oddania faktycznie na każdym porcie. Dokładnie. Super. Dobrze, no i później ta seria, która będzie, wydaje się, najistotniejsza, czyli właśnie seria S310, ona już też jest dostępna. O ile się nie mylę, to te przełączniki dopiero do nas fizycznie jadą, więc one już powinny być dostępne, z tego co pamiętam, w listopadzie, więc będą możliwe już do sprawdzenia, przetestowania, bo do tego też będziemy Państwa zachęcali, żeby te urządzenia sobie wziąć, przetestować u siebie najpierw, bo takie możliwości też Wam dajemy, ale o tym powiem troszkę później. Jeżeli chodzi o samą specyfikę tych urządzeń, na co warto zwrócić uwagę, no wiadomo, że wszystkie są bez wiatraków, więc działają bardzo fajnie, cicho i przyjemnie. No tutaj właśnie ten najmniejszy przełącznik 124 W, pełne PoE, natomiast te pozostałe, które mają więcej portów, czyli 16-portowe, 24-portowe, również są wersje z PoE oraz wersje bez PoE, na co warto zwrócić uwagę. No i później te większe urządzenia, czyli S310, no tutaj to, co też je wyróżnia, to no, ogromny już zapas PoE, tak? Tutaj mamy 400 watów, no, co pozwala na podłączenie naprawdę ogromnej ilości dodatkowych urządzeń. Coś, Mateusz, nie wiem, chciałeś dodać odnośnie tych największych przełączników? Czy nie, no tylko też warto zwrócić uwagę tak na poprzednim slajdzie, że mamy przełączniki 24 porty, które mają budżet PoE, a są bezwentylatorowe. To znowu jest taki wyróżnik, że jeśli na przykład właśnie mamy szafę PD w biurach, w instalacjach, gdzie faktycznie ten hałas jest istotny, no to możemy stosować przełączniki, które są bezwentylatorowe, a nadal mają z budżet mocy. Oczywiście przez to, że są bezwentylatorowe, one mają ograniczony ten budżet, no bo fizyki nie ominiemy. Generacja ciepła jednak zawsze istnieje, ale to też znowu jest
na rynku może nie, że fenomen, że to jest jedyny producent, ale jest to rzadkość, że faktycznie mamy producenta, który zwraca uwagę, że budujemy serię przełączników, która jest bezwentylatorowa, jest 24 porty, możemy ją postawić sobie w biurze, możemy do niej podłączyć telefony, access pointy i nikomu ona nie będzie przeszkadzać hałasem, no bo każdy jak pracuje jako instalator i jak ma przełącznik nawet tam 250 watów, który ma budżet mocy 250 watów i jak on się rozkręci na maksa, no to jest faktycznie odczuwalne i to słychać. Nawet jak mamy fajnie wyciszoną szafkę, to i tak czy siak te wibracje się przenoszą i to słychać po prostu. Więc znowu widać, że producent przemyślał swoją ofertę i nie robi klient sobie poradzi, tylko możemy dobrać sobie dokładnie po to, jakie mamy warunki instalacyjne. Czyli potrzebujemy przełącznika bezwentylatorowego, potrzebujemy połę, nadal No, właściwie na razie chyba w sumie tyle. Tak. No i to co istota, to też sam testowałeś, na co zwracam uwagę, wszystkie te urządzenia są w pełni stakowalne. No to jest jakby ta też istotna część, jeżeli mamy jakieś większe instalacje. Do 9. Ogólnie to też jest dość ważne, że z tego co na razie, bo to jest nowa funkcjonalność, my to nadal testujemy, ale z tego co widziałem w systemie spokojnie do 9 urządzeń można zestakować w jednym klastrze. Co też jest wyróżnikiem, bo zazwyczaj przy tej półce cenowej maksymalnie mamy 4, no tu możemy stworzyć dużo większy klaster urządzeń. Zarządza się tym naprawdę całkiem spoko, więc daje to nam duże rzeczy. Oczywiście przy aplinkach gigowych na pewno będziemy mieć tu po prostu zwykły taki stack manager, czyli zarządzanie, ale przy aplinkach 10-gigabitowych już uzyskujemy i dobrą przepustowość no i to zarządzanie. Super, dzięki Mateusz. Krótko po pewnych funkcjonalnościach, na które chcieliśmy powiedzmy bardziej szczegółowo zwrócić uwagę, które być może mogą być istotne z Państwa punktu widzenia, a przynajmniej my uważamy, że warto o nich wspomnieć. No przede wszystkim to jest hibernacja portów. Coś, co pewnie i tak istnieje u niektórych producentów, natomiast Huawei to też dość fajnie rozwiązuje. Mamy możliwość zdefiniowania pewnych harmonogramów, kiedy dane porty mają być obsłużone, kiedy mają być zahibernowane. No, co znacząco powinno nam przede wszystkim obniżać zużycie energii, a sami doskonale po sobie wiemy, że ta energia nie jest dzisiaj tania. Tam, gdzie chcielibyśmy ją oszczędzać. Huawei daje nam taką możliwość, możemy w łatwy sposób zdefiniować per port takie właśnie harmonogramy. Nie wiem, Mateusz, ty to testowałeś, czy próbowałeś to też wyklikać? Nie, jeszcze na razie jeszcze tego nie testowałem, ale faktycznie jest taka funkcjonalność, możemy ustawić sobie schedule, możemy położyć pewną część infrastruktury, co nam zaoszczędza po prostu kwestie prądowe. No, nie jest to jakiś super unikatowa funkcjonalność oczywiście, ale faktycznie znowu Huawei ją ma. Nie każdy posiada tak, nie każdy posiada to w siebie by default. Czasami wymaga to po prostu albo dodatkowego zarządzania, jeżeli w ogóle jest taka możliwość. Więc tak, tutaj jakby wracam znowu do tego, że faktycznie producent myśli o wielu aspektach tego, co klienci mogą potrzebować. Tak. I druga rzecz to jest agregacja łączy. I tutaj znowu, z jednej strony wielu to posiada, czyli możemy połączyć wiele portów tak, żeby zmaksymalizować tą przepustowość do konkretnych urządzeń. Natomiast to, co wyróżnia Huawei'a, to ilość tych grup, którą możemy zdefiniować. No tutaj znowu Mateusz jest ekspertem, ale z tego co wiem, to niektórzy producenci tą ilość grup, którą możemy agregować, jest ograniczona, tak? No, są producenci, którzy mają to ograniczone chyba tam do 8 czy do 9 grup maksymalnie, co znacznie to utrudnia. Huawei, z tego co wyczytaliśmy w dokumentacji, bo nie sprawdzaliśmy tego dokładnie, ale Sprawdziłem to już. Tak, sprawdziłem, to jest 128. Ale to tak jakby nie wyklikamy, nie mamy aż 128 grup, które byśmy przetestowali. Możemy traktować to jako unlimit, tak naprawdę. Dokładnie. I to jest coś, co wydaje się bardzo mocno Huawei wyróżnia, czyli naprawdę tych grup, które możemy zagregować, 128, natomiast nie wiem, czy ktoś będzie w stanie to wykorzystać, czyli powiedzmy sobie, że to jest praktycznie unlimit. Znaczy, to nawiązując jakby do największej korespondencji, do czego te serie najbardziej, czy najbardziej konkurują. Znowu mamy tak, że często producenci więksi, bardziej znani, bardziej renomowani
no, wprowadzają na takich liniach SMB czy tam small businessowych pewne limity. No nie ukrywajmy, wynika to po prostu z tego, że płacimy trochę mniej za przełączniki pełnowartościowe, więc doprowadzają do takich sztucznych limitów. No tutaj czegoś takiego po prostu nie ma. I faktycznie w softie jest limit jest tablica po prostu 128 rekordów i można spokojnie sobie zdefiniować to i tak naprawdę jak potrzebujemy. Więc obsługuje to LACP, więc taki chyba najbardziej teraz standardowy, czy najbardziej pożądany protokół. Nie jest to jakiś tam agregacja na sztywno, tylko faktycznie stoi za tym jakaś logika. Więc i to też testowaliśmy, działa, więc jakby znowu pewne opinie gdzieś tam, jak się spotykamy, ma, bo czasami producenci tak mają, mają, ale to jest na przykład niedopracowane albo coś. A tu faktycznie w miarę prosto to się robi i faktycznie to działa, więc tak. No ja tutaj trochę teraz polecę marketingiem, ale faktycznie w Huawei to jest tak, że to jest producent, który od lat działał w tym segmencie enterprise'owym i tutaj tych rozwiązań mają naprawdę dużo. Czy to enterprise'owe przełączniki dla naprawdę ogromnych rozwiązań, czy tak jak wcześniej mówiliśmy, enterprise'owe macierze i to jest ten segment, który na rynku funkcjonuje od lat, ma się świetnie no i to portfolio produktów jest duże i ci klienci z tego korzystają. Teraz Huawei również chce wejść właśnie do tego sektora SMB. Wcześniej tych rozwiązań w ogóle dla rynku SMB nie było. I to, co zrobili, i nas to strasznie cieszy, no de facto pomniejszyli trochę te rozwiązania enterprise'owe, dali im niższą cenę, ale tak naprawdę większość tych funkcjonalności, która była dla tych największych, tych najbardziej wymagających klientów, ona jest przeniesiona do tych rozwiązań dla małego i średniego biznesu, więc no tak realnie udostępniają takie praktycznie enterprise'owe rozwiązania w dużo niższej cenie. I to wydaje się, że jest taki ciekawy i fajny ruch, który mam nadzieję no też zachęci Państwa, żeby te produkty sobie przetestować, bo dają naprawdę duże i całkiem fajne możliwości. Żeby tak też krótko pokazać, jak Huawei się segmentuje względem konkurencji, gdzie powinniśmy szukać tych rozwiązań, tak mówię, no te produkty SMB, one dopiero wchodzą do sprzedaży. Prawdopodobnie znacie świetnie rozwiązania takich marek jak Cisco, czy Ubiquiti, czy HPE. Pewnie jeżeli z nami współpracujecie, to od nas również je kupowaliście. Więc tutaj mamy bardzo łatwe porównanie, w którym segmencie powinniśmy pozycjonować również rozwiązania Huawei, więc jeżeli znacie rozwiązania Ubiquiti, USW Pro, czy już potem te USW Enterprise, no to będziecie wiedzieli, w którym segmencie szukać tych produktów Huawei'owych. Cisco, CBS 350 czy CBS 250, no będzie wiadomo jak to wykorzystać. Tak naprawdę wydaje mi się, że nawet spokojnie te CBS 350 możemy sobie zastąpić tymi S310, bo w zasadzie wszystkie te funkcjonalności są w pełni pokryte. Tutaj będzie nowa wersja jeszcze Huawei S520, natomiast no nie znamy jeszcze szczegółów, ona dopiero pojawi się w przyszłym roku. Natomiast no tak jak Mateusz testował i przekazał mi informację, w zasadzie ta wersja S310 w pełni może pokryć te droższe i większe rozwiązania Cisco dla rynku SMB. No, bo prawdopodobnie ta seria S520 będzie korespondowała z taką starszą serią, która już teraz nie ma odpowiednika w Cisco. Kiedyś było takie seria GS550 i ona prawdopodobnie najbardziej będzie korespondowała z tą serią. Tylko po prostu w serii CBS nie ma jej odpowiednika. To Cisco już nie produkuje tego typu przełączników. A Huawei będzie. Tak. Znaczy, tak jak tam łatwo zauważyć, ta numeracja jest dość zbliżona, więc to łatwo sobie będzie to można było przemigrować i te funkcjonalności faktycznie ze sobą korespondują. No, głównie na przykład właśnie z tym, że CBS 350 to są jedyne, które są stakowalne w pełni. Jeśli chodzi o serię te Ciscowe Small Business, no tutaj mamy tak samo. S310 też się stakują. Pozostałe serie no, tego staka na razie nie mają, chociaż jak patrzę po tym, że właściwie aktualizacją prowadzili staka, no to może zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Tak. Dobrze, przejdźmy już do samych access pointów. No to jest też jakby ta część, która pewnie jest interesująca, bo no to są te rozwiązania, które my widzimy się sprzedają po prostu na ogromne ilości, tak w ogóle.
Jeżeli mówimy o access pointach i Wi-Fi, to jest coś, co nigdy nie zginie, to będzie się rozwijało. Mamy już Wi-Fi 6, no jak byliśmy, tak Państwu wspomniałem, w Huawei, no to oni już dzisiaj są gotowi do uruchomienia Wi-Fi 7, a pracują nad Wi-Fi 8. Także no, są już kilka kroków do przodu tak naprawdę, jeżeli chodzi o ich rozwiązania. No pewnie będziemy widzieć ten rozwój cały czas. Access pointy, te, o których już wspominałem, bardzo fajnie działające. Zaraz Państwu pokażę, mam tutaj slajd z testów, jak one wypadają. Natomiast też, o czym nie powiedziałem, a co warto powiedzieć, to jest sam system do zarządzania tymi rozwiązaniami. I tutaj też jest pewien wyróżnik, jeżeli chodzi o Huawei, bo mamy rozwiązania, które pozwalają zarządzać do 256 access pointami. Czyli mamy kontroler dla 32, 64, 128 i 256 access pointów. No to też jest pewnym wyróżnikiem, bo niektórzy producenci kończą już bodajże na 32, tak? Znaczy, no to zależy, czy w ogóle jeśli już tak, bo to miałem wspomnieć trochę później, ale to może powiem teraz. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o Wi-Fi Huawei'a, to jest to chyba najbardziej elastyczne Wi-Fi, jakie znam na razie, takie, które poznałem i faktycznie miałem z nim okazję pracować, ponieważ kupując jednego access pointa, nieważne jaki to będzie z tych serii, które są dostępne, no my tu mamy wyróżnione dwa, ich jest jeszcze kilka innych modeli. Kupujemy jednego access pointa i de facto mamy 3 drogi możliwości zarządzania nim. On może samodzielnie być zaraz, bo tam widzę, że było pytanie, to zaraz do tego skorespondujemy, ale okej. Mamy tak, kupujemy nagle access pointa, uruchamiając go, decydujemy, czy on ma być klientem jakiegoś nadrzędnego rozwiązania. Możemy tak sobie to ustawić. I teraz jest tak, jeżeli mamy możliwość zarządzania, no to tak, może być to kontroler fizyczny, to o czym właśnie Łukasz wspomniał i tak faktycznie mamy, tam są 32, 64, 128, 256 access pointów. Możemy też zdefiniować tak, że jeden z access pointów będzie po prostu sam dla siebie będzie sam dla swojej sieci kontrolerem. Oczywiście wiąże się to z małymi ograniczeniami. Mamy możliwość zbudowania sieci gościa, zarządzania VLANami, pasmem, ogólnie zarządzania malutką infrastrukturą. Tutaj masz nawet wymienione, że mamy 12 lub 16 access pointów do zarządzania, w zależności od tego, który model wybierzemy. Więc ale przede wszystkim jest to, kupujemy jedno urządzenie, czyli nie musimy ani zmieniać softu, czy na przykład tak jak już w wcześniej wspomnianym Cisco, że tak jak było Mobility Express jeszcze jakiś czas temu, musieliśmy albo wgrywać oprogramowanie pod kontroler, albo pod Mobility Express. Tutaj tego nie mamy, po prostu kupujemy sprzęt i uruchamiamy go w takiej formie, jakiej potrzebujemy. Nawet jeżeli, nie wiem, mamy sytuację taką, że na szybko potrzebujemy uruchomić sieć, uruchamiamy ją właśnie z tym leader IP, czyli uruchamiamy po prostu kontroler na którymś z tych urządzeń, potem wstawiamy fizyczny kontroler, przepinamy całą infrastrukturę, to działa. Jest to dość płynne akurat, znaczy nawet powiedziałbym, że bardzo płynne, nawet słowo dość jest chyba tutaj trochę nie na miejscu. Nie musimy się przejmować jakimiś licencjami, nie musimy się przejmować softem, skąd go pobrać, jak przeflashować i tak dalej. Kupujemy urządzenie, decydujemy jak go uruchamiamy. Jeszcze jest opcja zarządzania przez chmurę, ona też jest dostępna i w tym momencie wiem, że jest, jeszcze jej nie zdążyłem przetestować w 100%, ale podejrzewam, że albo gdzieś jakiś artykuł napiszemy o tym, albo może na następnym webinarze to wspomnimy szerzej, ale też jest taka możliwość. Ale jak normalnie mamy wersję control-based, standalone, czy tam standalone plus jakaś tam grupa access pointów, więc no, jest to pełna łatwość. Tam już korespondując do tego, co tam widzę, że jest pytanie na czacie, to jeśli chodzi o te access pointy, to A ten sygnał to zaraz pokażemy. To tak, to właśnie nawet właśnie Łukaszowi sugerowałem, żeby poprawić to. Ja już wykonywałem testy powiedzmy w takim bardzo znanym środowisku, czyli moim domu i jak sobie testuję czy to access point, znaczy ogólnie różnych producentów, no to Huawei wyszedł bardzo porównywalnie z takimi topowymi producentami jak Cisco
jeśli chodzi o tam instalację ale na przykład od Ubi czy Mikrotika wyszedł troszkę lepiej, bo miałem zasięg z jednego urządzenia na całym mieszkaniu, gdzie na przykład z Ubi mam ten problem. Struktura mojego mieszkania jest po prostu bardzo długa. W sensie mam bardzo długie mieszkanie i faktycznie pomiędzy moim labem, który jest na jednym końcu, a sypialnią, no ten sygnał zawsze był słaby. Mówię tutaj o testach na telefonie akurat, bo specjalistycznym sprzętem to jeszcze do tego czasu, jeszcze na to czas przyjdzie, więc jest jak najbardziej ok. Jeśli chodzi o korespondencję do Ubiquiti, no to 362 to jest odpowiednik Lighta, albo raczej tak pomiędzy Lightem a stałym RR-em jeszcze, bo zasięg ma z łapa ACLR-a, ale jest to mimo 2x2. Jeżeli chodzi o tę mniejszą hotelówkę, no to jest taki typowy in-wall. Więc no tutaj raczej nie ma co więcej porównywać. Coś jeszcze? Czy tam nie wiem, coś jeszcze bardziej wytłumaczyć, bo no tutaj możemy mówić. Ja tylko jeszcze chciałem dodać informację o tym deployu, bo nie powiedzieliśmy o tym, że Huawei też ma bardzo fajną aplikację, Huawei eKit, którą można zainstalować sobie na telefonie. I każde z urządzeń Huawei'owych ma QR kod albo barkod, który po prostu skanujemy sobie za pomocą tej aplikacji i takie urządzenie automatycznie nam się dodaje do naszej konfiguracji. Oczywiście, jeżeli mamy ją w tej aplikacji skonfigurowaną, więc bardzo łatwo te urządzenia też deployować właśnie po prostu podchodząc do nich, nawet skanujemy sobie taki QR kod czy barkod i urządzenie automatycznie nam się dodaje do naszej konfiguracji. Ogólnie kontroler ma włączony, nie ma włączonego takiego autoprovisioningu, tylko faktycznie jest taki dostęp sponsorowany, czyli trzeba faktycznie kliknąć, ale możemy sobie zeskanować kody, przygotować sobie instalację i potem instalatorzy, którzy montują access pointy, podpinają do zasilania, no faktycznie automatycznie nam wskakują. No też wyróżnień, które dość łatwo, może nie wyróżnień, ale też taka funkcjonalność, która znowu ułatwia też sam deploy rozwiązań w przypadku rozwiązania z kontrolerem. Bo w przypadku rozwiązania z takiego lider IP, no to one się podpinają tak czy siak. Potem możemy zablokować możliwość podpięcia następnych urządzeń, ale sam deploy jest też bardzo szybki, tylko tak jak mówię, to jest przy mniejszych instalacjach, gdzie nie jest taki problem. No w przypadku kontrolera, gdzie mamy podpiąć 200 urządzeń i poklikać sobie to lepiej sobie poskanować kody, przygotować konfigurację. Instalatorzy potem mają czas na to, żeby je uruchomić, a nie trzeba nagle wszystko kontrolować z jednego miejsca, więc no dużo wygodnych takich rozwiązań, które przyspieszają albo raczej ułatwiają po prostu instalację. Tak, no to trochę wynika z tego, że no, nie ma co ukrywać. No, Huawei jest firmą, która głównie pracuje w enterprise, więc oni zaczynali od tego, że no, te instalacje ich były ogromne. No nie ma co ukrywać, że też te korporacje w Chinach no też są dużo większe niż nasze korporacje w Polsce, więc ten narzut na to, żeby to działało łatwo, szybko, żeby ten deploy był skuteczny, no to oni od tego musieli zacząć. Dlatego to u nich wydaje mi się, że działa całkiem fajnie. Dobrze, no jeżeli chodzi o same urządzenia, to faktycznie one działają dobrze, tak jak powiedział Mateusz, no mają dużo większy zasięg. Z danych takich technicznych wynika, że mają dużo lepiej skoncentrowany ten sygnał, dzięki czemu no właśnie sięgają dalej, chociażby w mieszkaniu Mateusza może spokojnie w sypialni również na telefonie siedzieć. Natomiast no już pokazując to tak wprost na takich badaniach technicznych, tutaj ktoś pytał, to też to mamy, tak? I tutaj widzimy. To jest charakterystyka anten, to jest charakterystyka propagacji anten. No i to jest faktycznie, widzimy, że mamy na 2.4 mamy pełne koło, na 5 giga raczej się rzadko spotyka, żeby było takie 100% pełne koło, ale też je uzyskujemy, więc widać, że tamto jest dobrze zoptymalizowane do pracy na suficie, bo to jest akurat zrzut, bo tu są akurat 2 access pointy, ale faktycznie to jest do tej 362 zrzut. Więc uzyskujemy pełne koło. No wiadomo, nigdy na 5 giga jeszcze chyba nie zdarzyło mi się, żeby wiedzieć taki i tak super idealnego, ale faktycznie jest optymalizowane do pracy na suficie w odpowiedniej wysokości i dzięki temu, że mamy pełne koło, czyli nie musimy się przejmować tym, że nagle musimy orientować też access pointy w danym kierunku, tak? Bo tu będzie na przykład z jednym miejscu jest trochę słabiej, z jednym miejscu jest trochę gorzej, znaczy trochę lepiej, trzeba je odpowiednio tam ukierunkowywać, po prostu montujemy, zapominamy o sprawie i to działa.
Tak, no tak mi to Mateusz tłumaczył, ja to zrozumiałem, czyli instalujemy sobie takie urządzenie właśnie na suficie, ten pierwszy wykres horyzontalny, czyli jak ten sygnał się dookoła nam rozchodzi, fajnie, praktycznie idealne koło. Jak to Mateusz wczoraj mówił, że nie wygląda jak narysowane ręką dziecka, tak? Czyli wygląda dobrze. No i później wertykalnie, czyli tak, no wiadomo, tutaj mamy górę, mamy sufit, więc tutaj pełnego koła nigdy nie będziemy w stanie osiągnąć, ale i tak to wygląda bardzo dobrze, ten zasięg wygląda no imponująco, nie ma co ukrywać. No jesteśmy bardzo blisko ideału. Tak naprawdę nie powinniśmy uzyskiwać, jeśli chodzi o wertykalny, bo tam jest sufit i po co mamy sobie siać na drugie nad nami, gdzie będziemy mieć inne access pointy. To jest właśnie ten efekt jest de facto pożądany. Tak. Dobrze, no tutaj właśnie były pytania o to, jak pozycjonować te urządzenia względem Ubiquiti czy innych rozwiązań. To chyba na dzień dzisiejszy my sami chyba najwięcej sprzedajemy access pointów Ubiquiti. Też są łatwe, lekkie i przyjemne. No, tego nie można Ubiquiti na pewno odebrać. Natomiast wydaje się, że pod względem technicznym, jeżeli chcemy, żeby te urządzenia nie tylko dobrze wyglądały, bo wydaje się, że obydwa wyglądają ładnie, ale miały lepsze zasięgi, czyli no, chcemy mniej tych access pointów jednak zainstalować, no to wydaje się, że Huawei tutaj będzie troszeczkę lepszy. Tak, nawiązując do UBI, przede wszystkim właśnie ta konfiguracja. Mamy możliwość zrobienia sobie lider IP. Nie potrzebujemy kontrolera. No bo nie ukrywamy, one mają swoje GUI, każdy access point ma swój interfejs do zarządzania graficzny. Oczywiście też jest command line, żeby nie było, ale i możemy sobie to wszystko wyklikać. W przypadku Ubiquiti, jeżeli ktoś pracuje, administruje na Ubiquiti, dobrze wie, że strasznie brakuje pełnoprawnego command line'a. Znaczy on tam jest schowany, chociaż lepiej w nim nie grzebać, ale bo sobie można na pewno napsuć, ale de facto brakuje pełnego command line'a, brakuje interfejsu graficznego, żeby na przykład właśnie jakieś błędy konfiguracyjne z poziomu kontrolera naprawić szybko. Niestety często to się kończy po prostu resetem urządzenia i poprawianiem wszystkiego na nowo, więc sam ten fakt już, jeśli chodzi o Ubiquiti, jest bardzo dużym atutem. Już nawiązuję do samego Ubiquiti, że administruję ileś tam sieci opartych na Ubiquiti i po prostu wiem, że jak jestem zdalnie i omknie mi się palec i piszę zły adres i mi wypadnie urządzenie, no to właściwie po zawodach, reset i koniec. Reset i koniec. Dobrze, drodzy Państwo, za chwilę oddam już tak całkowicie głos Mateuszowi, który pokaże też swój ekran i pokaże, jak te urządzenia wyglądają od środka. Jedna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, która uważam, że jest bardzo istotna, to możliwość przede wszystkim testów tych urządzeń. I tutaj chcielibyśmy przekazać Państwu urządzenia właśnie te enterprise'owe, które mamy u nas w magazynie. To są, wydaje się, że taki produkt najbardziej flagowy, który pozwoli na przetestowanie praktycznie wszystkiego, czyli przełącznik 24-portowy z pełnym PoE i 10-gigabitowymi uplinkami. Każdy no może nie każdy, bo tych urządzeń mamy 10 w magazynie na dzień dzisiejszy, ale no jesteśmy w stanie te urządzenia udostępnić do takich 30-dniowych testów. Jeżeli ktoś będzie tym zainteresowany, to będę bardzo prosił o kontakt. Najlepiej do mnie, ale też spokojnie możecie kontaktować się przez naszą stronę z naszymi handlowcami. Oni również takie testy dla Was zorganizują. Po takich testach możecie takie urządzenie albo odesłać, albo możecie stwierdzić, że jest fajne i chcielibyście je sobie już u siebie zostawić i z tym też żadnego problemu nie będzie. Dobrze, to co, Mateusz, oddaję w takim razie oddaję Ci już głos. No dobrze, okej. Także Mateusz Grala. Teraz to ty możesz mi przeszkadzać, jak coś. Ogólnie rzecz biorąc, w razie tego wypożyczenia, tak, jeżeli chodzi o te przełączniki, o których Łukasz wspominał, tak, to one są faktycznie do wypożyczenia. Mamy też pewną grupę urządzeń, która jest tylko i wyłącznie do wypożyczenia, bo ona służy nam do labów, czyli właśnie do nauki rozwiązania, ponieważ oprócz tego, że sprzedajemy, staramy się też mieć tą wartość dodaną, czyli po prostu sami się też tego uczymy. Pracujesz na tym od kilku miesięcy i widać już efekty, że rozumiemy tą technologię i potrafimy doradzić też klientom od tej strony takiej konfiguracyjnej, jeśli chodzi o te rozwiązania, ale dobrze, teraz tak. Jeśli chodzi o cały ten system, bardzo często gdzieś tam spotykam się z opiniami, że na przykład fajnie jest command line, on ma troszeczkę inny syntaks, każdy producent ma inny syntaks, w sensie sposób pisania komend.
trzeba do tego przywyknąć, ale producent też ma świetne GUI. Znaczy jest bardzo mocno rozbudowane, mogę teraz zaprezentować. Przykładowo właśnie jeśli chodzi o tę serię S310, my mamy aktualnie je w laboratorium, nie mamy jeszcze ich na magazynie, ale na samym labie mamy 3 przełączniki, na których testujemy sobie różne rozwiązania, między innymi nawet to, co właśnie mówiliśmy o stakowaniu. Soft wyszedł parę dni temu, tak naprawdę od razu mogliśmy sobie to przetestować. Dobrze. Tak jak widzicie, to jest de facto aktualnie gotowe menu z najnowszej wersji oprogramowania, jaką jest na tych S310. Wszystkiego z tego menu nie da się zrobić, ale widać od samego początku, jak ta seria wychodzi, raptem jest ona dostępna od kilku miesięcy, jeśli chodzi o w ogóle jakąkolwiek sprzedaż, to ten wzrost widać. I menu na razie jest proste. Da się już podstawowe rzeczy na nim zrobić. Resztę niestety trzeba na razie jeszcze w command line, ale widać, że producent na tym mocno pracuje i przede wszystkim one jest w miarę przejrzyste, ponieważ jeżeli chcemy na przykład zarządzać sobie VLANami, mam tutaj stworzone jako domyślnie pierwszy VLAN, bo natuję to po prostu z laba, więc na razie nie rozbudowywaliśmy tego, na razie patrzyliśmy sobie tak, żeby wam to pokazać. Mamy możliwość zarządzania. Jest możliwość dodawania statycznego routingu, czyli to, co najczęściej jest potrzebne w tym właśnie przełączniku L2+, jeśli ktoś się kupuje, już z GUI możemy zrobić. Bardzo fajnie to wygląda akurat i powiem szczerze, chyba pierwszy raz widzę, żeby to było na tyle czytelne. Mamy możliwość widoku całego naszego urządzenia. To nie jest wyróżnik, ale mamy możliwość bardzo prostego zarządzania konkretnymi interfejsami. No i możemy sobie możemy wybrać typ portu, czy ma być to trunk, czy ma być to access. Oni mają coś takiego jeszcze jak hybrid. Hybrid różni się tylko tym, że możemy przepuszczać więcej nietagowanego ruchu. Jeszcze tego nie do końca testowałem, ale na pewno to działa, bo widziałem też takie konfiguracje przykładowe, więc spokojnie możemy w bardzo łatwy sposób tym zarządzać. Możemy sobie zarządzać POE, widzimy wszystkie porty, które są aktywne. Widzimy, które porty są aktywne. Tutaj te dwa są wyszarzone. Dlaczego? Bo właśnie na nich stoi Ja stack. tylko, Mateusz, na sekundę tylko przerwę, bo mam informację, że chyba niekoniecznie wszyscy widzą ekran, a ty to prezentujesz. Ja tylko chciałem się upewnić, czy Państwo widzą ekran, bo ja widzę, ale być może ktoś nie widzi. Jakby tylko Państwo dali znać na czacie, że widać bądź nie widać, to by było super. No to ciekawe, bo zakładałem, że mam czerwoną ramkę, więc powinno być widać. Ja widzę, tak, ale chciałem się upewnić, że. No. Okej, ty widzisz, że pan Piotr pisze, że nie widać. Spróbuj, Mateusz, wyłączyć udostępnianie, jeszcze raz włączyć, może wtedy się faktycznie załaduje. Może coś gdzieś był jakiś błąd. Dobrze, już okej. Jeszcze raz odpalamy. A to może zrobię tak, że odpalę na oknie po prostu. Więc, bo ja udostępniłem tylko... Nie, myślę, że po prostu jeszcze raz jakby zresetuj i... Okej. No to tak, okej. Dobra. Ja widzę, jest git. No ale to wiesz, siedzimy blisko siebie. Więc... Dobra, super. Dziękuję Państwu, że daliście znać, że coś nie działało. Dobrze, no to teraz wracając do tego. Więc mamy taki layout i faktycznie w bardzo prosty sposób możemy zarządzać takimi podstawowymi funkcjami. Oczywiście reszta jest dostępna w command line. Jest tych opcji bardzo dużo, bo przełącznik jest naprawdę zaawansowany, ale z tego co wiemy, no to producent na pewno będzie to rozwijał, bo nawet tak jak mówię, jeszcze soft, który mieliśmy wcześniej stworzony, znaczy wcześniej wrzucony, to był bardzo prościutki w porównaniu z tym. Ten już faktycznie coś oferuje. Oczywiście też i zarządzanie samym przełącznikiem, administracja, aktualizacja oprogramowania też jest bardzo prosta. Właściwie wrzucamy tylko oprogramowanie. Trwa to tam 10 minut, ale przechodzi bardzo, bardzo gładko. Więc z takich rzeczy stacka nie widzimy głównie dlatego, że tamto drugie urządzenie jest odpięte aktualnie. Ale działa faktycznie mapowanie portów i zaskoczyło, więc możemy normalnie zarządzać pełnym klastrem. Dobrze, to jeśli chodzi o te przełączniki. Drugą rzeczą, którą chciałbym pokazać, to jest sam kontroler sieci, znaczy jest kontroler Wi-Fi, bo to jeszcze kontrolerem sieci nie nazwiemy. Oj, sełko nie to. Ale nie masz hasła admin 1? Nie, co ty. Nie, nigdy nie mam tego hasła akurat. Więc ten admin tutaj zostawiłem po prostu, żeby pamiętać i żeby moje loginy nie z moich standardowych. Dobrze.
To jest główny rzut samego urządzenia. Ja nie będę pokazywał wszystkich opcji, ponieważ jest ich tu bardzo dużo. Jest naprawdę, ten kontroler jest mocno rozbudowany. Tak już tam korespondując do samego Ubiquiti, no to powiem szczerze, że możemy powiedzieć, że kontroler Ubiquiti jest kontrolerem sieci, czyli zarządza i switchami i routerami. Z tym, że opcji jest stosunkowo mało. Na przykład bardzo słabo, jeśli chodzi o zarządzanie czy diagnostykę sieci. Tutaj mamy całą zakładkę diagnostyki, widzimy sobie, co możemy tak naprawdę sprawdzić. Bardzo fajnie działa zbieranie danych w ogóle z Etheru. Możemy wyznaczyć jakiegoś innego access pointa do tego, żeby nam nasłuchiwał, co się dzieje w sieci i jak to wygląda, i to nasłuchiwał po pakietach, czyli możemy określać zaszumienie to aktywne, które nam się odbywa się w sieci. Oprócz tego, to jest też bardzo fajne, w przypadku ktoś na Ubiquiti pracuje, albo nawet na innych rozwiązaniach, to ten wizard podstawowy jest bardzo prosty. To jest, chodzi o to, żeby uruchomić kontroler i potem zaczynamy się bawić. Tutaj wizard jest rozbity na 4 właściwie osobne wątki i możemy bardzo płynnie przechodzić pomiędzy od pierwszego do drugiego, do trzeciego, do czwartego, czyli możemy sobie skonfigurować sam kontroler, możemy sobie skonfigurować potem grupy access pointów, które możemy profilować. Też kontroler jest mocno oparty na profilach, czyli budujemy sobie jakiś SAT, czy na przykład, nie wiem, grupę SSID i potem przypisujemy, ta grupa SSID ma być robiona przez na przykład tą grupę access pointów. Więc możemy sobie to też przejść, możemy sobie stworzyć potem właśnie konkretną grupę SSID. Kontroler wspiera i dość mocno, widać to dość mocno pokazują właśnie zarządzanie meshem, co już znowu, wracając do Ubiquiti, na którym pracuję już, nie ukrywam, już ze 13 albo 14 lat, zarządzanie meshem, czyli ogólnie access pointami kończy się tylko właśnie na wskazaniu, który uplink do którego uplinku ma działać. Tutaj to jest troszeczkę bardziej rozbudowane i faktycznie możemy, czy tam wireless uplink, które urządzenia mają się z którym łączyć. Tutaj tych rozwiązań jest więcej, przepinanie i tak dalej. Podstawowa konfiguracja, bardzo fajny widok, akurat miałem bardzo mocno przyszedł do gustu, to są wszystkie profile, mamy bardzo ładnie posegregowane, czyli możemy sobie tworzyć profile, znajdować, edytować je, jeżeli się z tym troszeczkę bardziej przyzwyczajemy się do tego, bardzo szybko możemy daną zmianę szybko zmienić. Przykładowo, nie wiem, grupę SSID, chcemy zmienić sobie nazwę SSID, możemy sobie po prostu dopisać odpowiednie wartości, tak samo przewilanować, przekierować do innego wilanu, więc jest to dość wygodne. Trzeba przyzwyknąć, ale jest to dość wygodne. Co jest najważniejsze, to jest w pełni angielski, czyli też kiedyś spotkałem się z taką opinią, że fajnie, rozwiązania Huawei'a są, działają, ale wchodzimy gdzieś głębiej w ustawienia, to nagle się pojawiają krzaczki. Nie spotkałem się z tym, tłumaczenie też jest bardzo dobre, więc przepraszam, niestety COVID do mnie też dopadł. To faktycznie opcje, które są opisane tak, jak powinny być. Czyli jak ktoś zna nomenklaturę, spokojnie się z tym odnajdzie. Dobrze. W sumie, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, no to zapraszam. Nie przygotowywaliśmy jakichś specjalnie dużej instalacji z racji takiej, że to jest pierwsze spotkanie i przede wszystkim chcieliśmy pokazać, że startujemy i że startujemy z tym rozwiązaniem i że jest to, co w tych opiniach, z którymi się spotkaliśmy, najczęściej są trochę bezzasadne albo już są historyczne, więc zapraszam do pytań. Tak, to jest ten najlepszy czas, żeby faktycznie podpytać. Mateusz tutaj pokazuje konsolę, więc w razie czego może też pokazać, w jaki sposób coś uruchomić, skonfigurować. Tak powiedziałem, te urządzenia pojawiają się dopiero w sprzedaży. Mamy kilka sztuk testowych, tych z tego segmentu SMB. Natomiast mamy pełne portfolio i mamy w magazynie te rozwiązania bardziej enterprise'owe, czyli z tej serii A1, którą Państwu proponuję do testów i to spokojnie można korzystać. Mamy również urządzenia tej nowszej generacji, która jakby tą końcówkę ma V2. One również są dostępne
Także spokojnie możemy je Państwu udostępniać, możecie z nich korzystać, możecie kupować, bo to jest dla nas najważniejsze. Mateusz, tutaj widzę, że Pan pyta, czy jest też możliwość podania panelu zarządzającego samego Access Pointa. Nie wiem. A teraz nie, bo nie musiałbym to poprzepinać, ale no, możemy to przygotować. Mogę zrobić zrzuty ewentualnie, bo teraz to bym musiał poprzepinać bardzo dużo rzeczy, żeby to uruchomić. Ale zaraz zobaczymy. To, bo też pewnie nie chcemy wszystkich trzymać. Panie Łukaszu, prośba o kontakt, najlepiej mailowy ze mną. Już wtedy skieruję Pana do Mateusza. Jeżeli ma Pan jakieś konkretne pytania, no to bardzo chętnie wtedy odpowiemy. A my sobie notujemy, żeby na kolejny webinar przygotować się również tak, żeby pokazać interfejs zarządzania już z poziomu samego Access Pointa. Jeśli kojarzy Pan Mobility Express, to wygląda bardzo podobnie. Jeśli chodzi o możliwości, właściwie jest takie samo. Więc tak mogę powiedzieć tak na szybko, bo Mobility Express też znam dość dobrze i wygląda to bardzo, bardzo podobnie. Jest Captive Portal, jest zarządzanie VLANami, jest networkami, jest zarządzanie SSID, kanałami i tak dalej. Wszystko wygląda bardzo podobnie jak na Mobility Express. Znaczy, layoutowo może nie, ale jeśli chodzi o same funkcjonalności. Dobra. Jeszcze raz to przypomnę, bo to myślę, że jest istotne. Możliwość przetestowania tych urządzeń sieciowych. Seria S5735, 24-portowy przełącznik z pełnym PoE i 10-gigabitowymi aplikami. Mamy tych urządzeń 10. W magazynie chętnie udostępnimy je Państwu na testy, bo możecie spokojnie sobie to u siebie poinstalować. Jeżeli komuś będzie zależało na przetestowaniu Wi-Fi, to tak powiedział Mateusz, kilka access pointów również mamy. No i wtedy jesteśmy w stanie już indywidualnie się z Państwem dogadać, żebyście sobie też to mogli u siebie przetestować i to jest bardzo istotne. Ostatnia już kompletnie rzecz taka z mojej strony, znowu na koniec trochę marketingu. Jeżeli mamy wśród Państwa naszych partnerów handlowych, no to ja też zachęcam Was do wejścia do naszej strefy B2B, czyli b2b.senetic.com. Jeżeli nie macie konta, to bardzo proszę się tam zarejestrujcie. Będziecie mieli dostęp do, tak samo jak na stronie Senetica, do pełnej oferty produktowej, ale oprócz tego wiele więcej, zarządzanie swoimi zamówieniami, fakturami, informacjami o przesyłce. No oprócz tego jakieś specjalne promocje i rabaty również tam Państwo dla siebie znajdą. Dobrze. Tak, tutaj widzę, Marcin podpowiada, że również konsolery i access point mamy do testów. No więc tutaj, jeżeli dla kogoś to jest istotne, to jak najbardziej będziemy Was w tym wspierać. Kontroler, który pokazywałem, to jest grupa access pointów, tych, o których teraz omawialiśmy. Jest kilka przełączników S310 dostępnych, więc też możemy ewentualnie coś z tym dać. I mamy też routery z serii AR, tam 720, 730. To są rzeczy, które możemy faktycznie gdzieś tam dać. Więc de facto możemy przygotować, w zależności od wymagań klienta, pełną infrastrukturę. Router, switch, access pointy, czy tam router, switch, a kontroler, access pointy. Super. Dobrze, drodzy Państwo, bardzo Wam dziękuję. Widzę, że się praktycznie idealnie zmieściliśmy w czasie. Także bardzo dobry timing. Jeżeli później Wam przyjdą jakieś pytania do głowy, no to oczywiście nie wahajcie się dzwonić czy pisać. Chętnie Was zasaportujemy. Czy to handlowcy, którzy również przeszli szkolenia z zakresu Huawei'a, czy Mateusz, który będzie Was wspierał od strony bardziej technicznej. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. A teraz cóż, no życzymy Wam udajnej reszty dnia i mam nadzieję, że do usłyszenia. Dziękujemy Państwu bardzo. Do kolejnego razu. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.